Hideo Kojima to dla mnie jeden z największych twórców gier wideo. Można się z tym nie zgadzać, ale nie sposób przyznać, że jego gry wzbudzają ogromne emocje, a on sam jest traktowany jak idol. No bo bez jaj, ilu z was by nie chciało mieć fotki z Kojimą albo nie mieć jego autografu? No ja bym chciał. Hideo od zawsze był znany jako wielki maniak filmowy. Jego gry są przesiąknięte kliszami ze srebrnego ekranu, począwszy od Snatchera, który jest niemal zżynką z Blade Runnera wymieszanego z Terminatorem, poprzez Policenauts, który w zasadzie jest zabójczą bronią w przyszłości, kończąc na Metal Gear Solid, gdzie okładka jest w zasadzie zerżnięta z kadru Terminatora z Michaelem Bienem. Wierzcie mi, że jest tego cała masa. Kojima nawet sam uwielbia łączyć swoje uniwersa, wykorzystując jeden pomysł w kilku grach. Pamiętacie robocika Mark II z MGS4? Jego pierwszy koncept pojawił się w Snatcherze, a Meryl Silverborough pojawiła się kilka lat wcześniej w Policenauts w zasadzie niezmienionej formie. Dziś wezmę na warsztat ostatnią grę mistrza Death Stranding, dlatego zanim obejrzysz dalej, chciałbym, abyś uważnie posłuchał tego komunikatu. Dalsza część filmu potężnie spoileruje Death Stranding, dlatego jeśli nie ukończyłeś gry lub dopiero zamierzasz ją ukończyć, oglądanie tego materiału powinno się zakończyć właśnie teraz. Death Stranding to pokaz świetnego wyczucia Kojimy, nie tylko mechanik gameplayu, ale sposobu opowiadania historii. Tym razem Hideo nie pozbawił gry tego, co najbardziej uwielbia, klisz filmowych wplecionych w rozgrywkę. Większość przemyśleń opiera się na moich domysłach i w wielu aspektach można by to podciągnąć pod nadinterpretację. Potraktujcie ten film jako ciekawostkę lub punkt widzenia, a nie wyrocznie w kwestii inspiracji, bo o tym wie jedynie sam Hideo Kojima, który może kiedyś tym się z nami podzieli. Zacznijmy od tego, że Death Stranding to pierwsza gra po dość nieciekawym rozstaniu z Konami, dla którego, no powiedzmy sobie szczerze, zrobił bardzo dużo. Marka Metal Gear Solid, z którą był związany 28 lat, została w pewien sposób mu odebrana. Dlaczego o tym mówię? Bohater Death Stranding jest związany z dzieckiem, tak zwanym Eudekiem, który przez Deadmana jest nazywany narzędziem. Mamy wrażenie, że sam to może i sam Hideo, a dziecko to MGS, z którym jest nierozerwalnie związany. Pod koniec gry Eude umiera. Sam musi rozstać się z dzieciakiem, z którym przebrnął całą grę. Czy to jest motyw zerwania więzi z serią Metal Gear Solid? Bardzo możliwe. Sam, jak Hideo, przez całą grę troszczy się o dzieciaka, stara się, aby nic mu się nie stało, wszak od niego zależy w zasadzie życie sama. Czy może to być alegoria historii Kojimy z Konami? Być może. Ciekawym aspektem jest teren, w którym toczy się gra. Tereny są opustoszałe, z niewielkim wyjątkiem w zasadzie brak jest drzew. Przypomina to bardziej tereny księżycowe z mnóstwem ostrych skał. Szaro-bura pustynia, na której niczego nie ma. Tereny przypominają miejscówki z filmu Post-Apo, ale ja mam wrażenie, że tutaj Kojima inspirował się polskim filmem z gatunku science fiction. Zaraz, co? W 1987 roku na świat wychodzi Na Srebrnym Globie Andrzeja Żuławskiego. Film przedziwny, trudny i bardzo specyficzny. Historia opowiada o kosmonautach, którzy lądują na obcej planecie w nadziei odbudowania cywilizacji. Z czasem wszyscy wymierają, pozostawiając nowe pokolenie, które wraca do kultury plemiennej. Tymczasem po latach ląduje Marek z ekspedycją, którego pozostali witają niemal jak Boga i wybawiciela spod jarzma złej rasy Szemów. Na Srebrnym Globie dzieje się w specyficznych miejscówkach, które właśnie wyglądają jak tereny, które żywcem przeniesiono do Death Stranding. Skąd takie moje dość odległe porównanie? Jakiś czas temu Hideo wrzucił na Twittera informację o zakupieniu kolekcji filmów Żuławskiego, między innymi Na Srebrnym Globie. Czyżby jawnie przedstawił swoją inspirację, której prawie nikt nie podchwycił? Być może. Pozostańmy przy polskim filmie. W trakcie gry sam spotyka się kilka razy z bossem, Cliffordem Ungerem, aby stoczyć z nim pojedynek. Podczas jednego z takich spotkań trafiamy do czasów II wojny światowej w niezbyt określone miejsce. Jednak ja mam wrażenie, że jest to zniszczona Warszawa. Skąd ten pomysł? Niedługo później w poszukiwaniu Deadmana bohater schodzi do kanałów, gdzie słychać wciąż odgłosy toczącej się walki na górze. Bardzo przypomina to sceny z kanału Andrzeja Wajdy, gdzie po klęsce powstania warszawskiego niedobitki powstańców chronią się w kanałach pod Warszawą. Ponownie, czy jest to aż tak odległa inspiracja? Niech za podstawę posłuży fakt, że Kojima jest wielkim fanem Wajdy, a kanał był inspiracją do powstania Metal Gear Solid, więc czy nie jest to oczywiste, że postanowił jeszcze raz wykorzystać jeden ze swoich ulubionych filmów przy tworzeniu Death Stranding? Być może.
Podczas kolejnego spotkania z Cliffordem walka przenosi się najprawdopodobniej do Wietnamu. Możemy zobaczyć wynurzającego się z wody Clifforda w scenie, która jest niemal skopiowana z czasu apokalipsy Francisa Coppoli. Sama scena, kiedy sam biegnie przez pogrążoną w chaosie dżunglę, bardzo przypomina obronę mostu Do Long. Nie muszę wspominać, że po angielsku nazywa się to Do Long Bridge, a bohater ma na nazwisko Bridges, które tutaj ma co prawda wiele znaczeń, ale inspiracja wydaje się aż nadto rzucająca się w oczy. Czy czas apokalipsy, który ponownie należy do jednego z ulubionych filmów Kojimy, posłużył jako podstawa tej sceny? Bardzo prawdopodobne. A co z charakterystycznymi wynurzonymi i otaczającą ich czarną mazią? Prawdopodobnie zamysł powstał na podstawie mangi Sprite Yugo Ishikały, gdzie po trzęsieniu ziemi grupa studentów przenosi się do innego świata, gdzie są atakowani przez stwory pokryte czarną mazią. Różnica pomiędzy mangą a pomysłem Kojimy była taka, że w mandze maź powstała przez spadający z nieba śniegopodobny czarny opad. Wiecie, co w całej mandze jest najciekawsze? Osoby, które zetknęły się z mazią, ulegają natychmiastowemu postarzeniu i umierają. Czy był to jeden z konceptów, który Kojima podchwycił i delikatnie przekształcił na potrzeby Death Stranding? Być może. Jedną z bardziej tajemniczych postaci w Death Stranding jest Die Hard Man. To oczywiste nawiązanie do Johna McClane'a ze Szklanej Pułapki. Potrzebujecie dowodów? Prawdziwe imię i nazwisko Die Hardmana to Blake McLean. Nie mam więcej pytań. Niemniej tajemnicza dziewczyna Fragile jest wyraźnym nawiązaniem do Mary Poppins, guwernantki, która używała parasola do unoszenia się w powietrzu. To nawiązanie potwierdził sam Hideo na swoim Twitterze, więc możemy to uznać jako pewnik. Dziwna nazwa radaru sama, brzmiąca dość słowiańsko, odradek, też nie wzięła się znikąd, pochodzi z opowiadania Franza Kafki. Był to przedmiot, istota o bliżej nieokreślonym znaczeniu i choć opis Kafki niezbyt pasuje do wyglądu radaru, gdyż jest on określony jako płaski przedmiot w kształcie gwiazdy z kawałkami nici splątanymi ze sobą z małym patykiem pośrodku samej gwiazdy. Opis jest bardzo niedokładny i w zasadzie nikt nie wie, czym jest odradek, ale mama właśnie do uspokojenia swojego dziecka używa bardzo podobnego przedmiotu. Dodam, że to właśnie mama zaprojektowała radar odradek, co już nie może być przypadkiem. Poniższy film jest tylko wstępem, nawiązań jest masa, niektóre oczywiste, niektóre mniej. Faktem jest, że Kojima uwielbia umieszczać takie smaczki w swoich grach, a my gracze lubimy się ich doszukiwać. Zapraszam do dyskusji i komentowania własnych spostrzeżeń i przemyśleń na temat inspiracji Kojimy w Death Stranding.